Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj producent, którego przedstawiać nie trzeba, filmy o produktach tego producenta gościły wielokrotnie na kanale. Tutaj gdzieś Wam podrzucę link do ostatniego materiału. Wielu z widzów, którzy obserwują kanał na bieżąco, wie zapewne, że zmieniłem sobie swojego głównego smartfona. Po ponad 3 latach używania Poco F2 Pro przyszedł czas na zmianę na Xiaomi 12T Pro, zwłaszcza, że zepsuł mi się jeszcze mój stary Mi 8, więc w tym momencie zmiana była konieczna, a jeżeli chodzi o zmianę i wymianę smartfona, to oczywiście wymagany jest do tego case. Ja mam zaufanie do firmy Spigen, wielokrotnie używam ich produktów, szczególnie polecam serię, jak wiecie, Rugged Armor i właśnie z tej serii zakupiłem pokrowiec, a więc nie przedłużając, Spigen Rugged Armor na Xiaomi 12T i 12T Pro. Słowem wstępu, bo może nie wszyscy wiedzą, że Xiaomi w modelu 12T, a szczególnie w modelu 12T Pro posiada pokaźnych rozmiarów wyspę z aparatami wystającą ponad obudowę o około 4 mm, więc sporo. I tutaj jest poważny problem, bo fabrycznie dodawany case fajnie, że oczywiście jest, ale no jakoś dla mnie nie daje pewności co do ochrony tych aparatów. Co prawda tutaj mamy rand wystający, ale nie jest on bardzo sztywny. Na pewno podstawowa ochrona jest, natomiast wolałbym producenta czy produkt, który daje mi większą pewność. Fabryczny pokrowiec dobrze, że oczywiście jest w zestawie, niestety nie zapewnia zbyt dobrej ochrony przed upadkami, ewentualnie może chronić wyspę aparatu, bo tutaj akurat jest dosyć sztywny, ale też nie jakoś wybitnie, natomiast sam pokrowiec się wygina bez problemu i myślę, że przy uderzeniu to tutaj musimy liczyć się z uszkodzeniem nie tylko ramek, ale oczywiście również z pęknięciem czy też tylniego, czy przedniego panelu z wyświetlaczem. Dlatego też mój wybór padł na produkt firmy Spigen. Przyjrzyjmy się bliżej opakowaniu. Na przednim panelu mamy naklejkę informującą nas o tym, że produkt jest kompatybilny z Xiaomi 12T Pro i 12T. Te modele, jeżeli chodzi o wymiary, obudowę, niczym w zasadzie się nie różnią, poza nieco bardziej wystającą wyspą aparatów modelu Pro. Mamy też oczywiście informację, że jest to case w jednej sztuce z serii Rugged Armor. Spigen od kilku generacji opakowania wykonuje całkowicie z tektury. Brawo producent. Jest też informacja, że jest to typ case'a slim, z czym nie do końca mogę się zgodzić, ponieważ zakładając go niestety czujemy, że smartfon jest zdecydowanie grubszy, no ale coś za coś. Słuchajcie, jeżeli chcemy ochronę przed upadkami i przed zarysowaniami w pewnym stopniu, to musimy liczyć się z tym, że ten case swoje musi mierzyć, jeżeli chodzi o wymiary i nieco pogrubi Wam nie za cienki już i tak telefon. Mamy informację o europejskim oddziale. Mamy też informacje o wymiarach samego produktu. Jeżeli ktoś nie wie, to Spigen jest marką amerykańską, ale sama produkcja odbywa się w Korei Południowej. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyciągnąć zawartość opakowania. Ta jest wyjątkowo skromna. Mamy jedną folię. Pytanie, czy z tej folii nie można też zrezygnować. Oraz, słuchajcie, sam case. Tradycyjnie już wewnątrz mamy takie oto, nazwijmy to, logo Spigena. Mamy też informację o konkretnym modelu X12TP Era 1 Spigen z Kalifornii, ale wykonane w Korei Południowej. Jak widać, producent pomyślał o prawie wszystkim. Tutaj mamy, słuchajcie, wycięcie na głośnik u góry do rozmów. Mamy też większość otworów uwzględnioną, takie jak podczerwień, mikrofony czy też głośniki. Oczywiście jest też oczko na aparat, są uwzględnione wszelkie przyciski głośniej, ciszej i power on-off. Niestety nie uwzględniono, słuchajcie, jednej kwestii. Tutaj mamy też oczywiście na port USB typu C i na drugi głośnik. Nie uwzględniono jednej kwestii, a mianowicie gniazda na karty SIM, no ale tak często z nich nie korzystamy, więc myślę, że to akurat problemem nie jest. Na spodniej stronie oczywiście mamy tutaj fragment stylizowany na karbon z jednej i z drugiej strony.
Mamy logo producenta, mamy również taką błyszczącą, matową powierzchnię. Mając już co najmniej kilka takich pokrowców, mogę potwierdzić, że ona się świetnie sprawdza w praktyce. Producent oczywiście również uwzględnił, że ten aparat wystaje, ta wyspa aparatów, i odpowiednio podwyższył, tutaj wypuścił fragment pokrowca. Nie pozostaje nic innego jak zamontować telefon w pokrowcu. Robi się to zdecydowanie łatwiej niż w tym fabrycznym case'ie. To, co jest na plus, to to, że tutaj mamy 2 mm wystającą obudowę, pokrowiec, która w przypadku upadku na powierzchnię powinna nam ochronić, jeżeli to jest powierzchnia płaska oczywiście, ochronić telefon przed pęknięciem, to znaczy może bardziej wyświetlacz, i to jest na pewno na duży plus dla producenta. Z drugiej strony jest również uwzględniony aparat i nawet w wersji Pro, jak widać, on jest schowany, nie wystaje, co też daje nadzieję na to, że szybka tego głównego aparatu szczególnie nie porysuje się szybko, a może nie porysuje się wcale. Także o tym również, słuchajcie, pomyślano. Więc myślę, że jak najbardziej na plus. Na górze mamy maskownicę głośnika widoczną, mamy podczerwień i mamy mikrofon. Ciekawe jest w tym modelu wykończenie krawędzi. Tutaj zastosowano inną technologię niż takie kieszenie airbumpy. No ciekawe, jak to się będzie sprawdzać, ale wygląda naprawdę solidnie. Mamy klawisze głośności i power on-off. No i z drugiej strony oczywiście port USB-C i drugi głośnik. Tak jak powiedziałem, w tym miejscu zabrakło kieszeni na karty SIM, nano SIM, natomiast no, umówmy się, że zbyt często się ich nie wymienia. Moim zdaniem pokrowiec wygląda naprawdę solidnie, elegancko, chociaż zakrywa niestety telefon, ale dla mnie ważniejsza jest ochrona. Dajcie znać w komentarzach, czy dla Was ochrona jest istotna, czy też nie używacie pokrowców. Jeżeli natomiast jesteście zwolennikami pokrowców, to napiszcie, jakich pokrowców używacie, delikatnych czy też pancernych, jakich marek używacie, czy to jest Spigen, czy też jakaś inna marka. Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy Waszych opinii. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Na koniec jeszcze dorzucę Wam kilka ciekawych filmów z pokrowcami firmy Spigen. Hej, hej, do kolejnego materiału.